kwietniu 2023 roku weszły w życie dwie duże zmiany przepisów Kodeksu pracy. Pierwsza dotyczyła pracy zdalnej i o niej mówiliśmy ostatnio. Druga natomiast wprowadza szereg zmian wymaganych przez przepisy unijne. Z uwagi na to, że na tym kanale dużo czasu poświęciliśmy już prawom pracowników związanym z rodzicielstwem, to dzisiaj uzupełnimy tamte materiały o nowe zasady, które zaczną obowiązywać od 26 kwietnia. W ramach wprowadzonych zmian Kodeks pracy przewiduje dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, jednak do wyłącznego wykorzystania przez jednego z rodziców. W każdym przypadku urlop rodzicielski wydłuża się o 9 tygodni, jednak tylko pod tym warunkiem, że z prawa do urlopu skorzystają oboje rodzice. Co te zmiany oznaczają w praktyce? W większości przypadków dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie przeznaczone dla ojca dziecka. W Polsce zazwyczaj to matki korzystały z pełnego urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. Jeżeli rodzice będą chcieli w taki sposób właśnie wykorzystać urlop rodzicielski, to te dodatkowe 9 tygodni będzie przysługiwało wyłącznie ojcu dziecka. Jeżeli jednak rodzice zdecydują się na podział urlopu rodzicielskiego z zastrzeżeniem, że każdy z nich wykorzysta co najmniej 9 tygodni, dodatkowe 9 tygodni będzie można rozdzielić według własnego uznania. Warto dodać, że urlop rodzicielski będzie można podzielić na 5 części i wykorzystać go aż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia. Ponadto rodzice nadal będą mogli korzystać z urlopu rodzicielskiego jednocześnie. Ale co się stanie z urlopami rodzicielskimi pracowników, którzy właśnie z nich korzystają albo złożyli już o nie wnioski? Ustawa reguluje tę sytuację w sposób szczegółowy. Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie nowych przepisów akurat są na urlopie rodzicielskim, będą mogli dalej korzystać z niego na dotychczasowych zasadach, ale z możliwością wydłużenia o dodatkowe 9 tygodni. Pracownicy, którzy co prawda złożyli już wniosek o urlop rodzicielski, ale jeszcze go nie rozpoczęli, będą musieli dostosować się do nowych przepisów. Pracodawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wniosku, aby mógł on zostać zmieniony zgodnie z nowymi przepisami, a urlop wykorzystany na nowych zasadach. Kolejną istotną zmianą, o której warto wspomnieć, jest wydłużenie okresu ochrony dla pracowników wychowujących dzieci. Dotychczasowy przepis Kodeksu pracy stanowił, że pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia nie można bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy. Pracownik objęty ochroną mógł co prawda wykonywać pracę w ten sposób, ale tylko w przypadku wyrażenia na to zgody. Pracodawca nie mógł nakazać wykonywania takiej pracy bez zgody pracownika. Nowelizacja Kodeksu pracy wydłuża okres ochrony dla pracowników wychowujących dzieci. Po wprowadzeniu zmian rodzice będą mogli skorzystać z takiej ochrony aż do ukończenia przez dziecko 8 roku życia. Kolejna istotna zmiana dotyczy ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Dotychczas obowiązywał zakaz wypowiadania umowy w zwykłym trybie pracownicy w ciąży, pracownikowi w okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy ojcowskiego. Umowa z takim pracownikiem mogła być rozwiązana tylko w szczególnych sytuacjach. Nowelizacja Kodeksu pracy rozszerza tę ochronę. Od wejścia w życie nowych przepisów nie tylko nie będzie możliwe wypowiedzenie umowy w trybie zwykłym, ale także prowadzenie przygotowań do dokonania takiego wypowiedzenia. Pojawia się pytanie, czym są takie przygotowania, ponieważ ustawa nie definiuje tego pojęcia. Moim zdaniem za takie przygotowania można uznać zatrudnienie innej osoby, która ma na stałe przejąć obowiązki pracownika objętego ochroną. Tak też zresztą wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał, że poszukiwanie i prognozowanie definitywnego zastąpienia pracownicy z powodu jej ciąży lub narodzenia dziecka narusza przyznaną jej ochronę przed wypowiedzeniem. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza 2 rodzaje dodatkowych dni wolnych, które mogą być szczególnie istotne dla rodziców.
Pracownikom przyznawany jest 5-dniowy urlop opiekuńczy, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie członkowi rodziny lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Takimi członkami rodziny mogą być syn, córka, matka, ojciec lub małżonek. Wniosek o urlop opiekuńczy można złożyć najpóźniej na 1 dzień przed jego rozpoczęciem, wskazując pokrewieństwo z osobą wymagającą opieki lub adres wspólnego zamieszkania z osobą niebędącą członkiem najbliższej rodziny. Tym samym nowelizacja wychodzi naprzeciw osobom pozostającym w nieformalnych związkach, bez względu na płeć, które co prawda nie są współmałżonkami, ale wspólnie zamieszkują. Jeszcze raz podkreślam, że dodatkowe dni przeznaczone na opiekę dotyczyć mogą nie tylko członków najbliższej rodziny, choć pewnie w praktyce najczęściej będą to właśnie dzieci, ale także osoby nie będącej spokrewnioną z pracownikiem, ale zamieszkującej z nim w tym samym gospodarstwie domowym. Zmienione przepisy przyznają pracownikom także 2 dodatkowe dni wolne w ciągu roku na załatwienie pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem związanym z działaniem siły wyższej, gdy natychmiastowa obecność pracownika jest niezbędna. Pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia za taki dzień zwolnienia. Wniosek o takie zwolnienie można złożyć nawet w dniu, w którym jest ono potrzebne. Co będzie przypadkiem takiej siły wyższej? Na przykład nagłe zasłabnięcie członka rodziny, wypadek, nagłe znaczne pogorszenie się stanu zdrowia. Jednak oczywiście ostatecznie w razie sporu pracownika i pracodawcy w tej kwestii sąd decydować będzie w oparciu o własne przekonanie po zbadaniu wszystkich okoliczności sprawy. Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadza także uproszczenia w procesie składania wniosków o urlopy takie jak macierzyński, rodzicielski, wychowawczy czy dodatkowe dni wolne. Pracownicy zyskują możliwość składania wniosków do pracodawcy drogą elektroniczną. Dzięki tym zmianom osoby przebywające na urlopach rodzicielskim, macierzyńskim czy na zwolnieniu lekarskim mogą zyskać udogodnienie i zaoszczędzić czas czy też wysiłek związany z dostarczeniem wniosków na piśmie.